Zaawansowana technologia, jaką są reaktory wysokotemperaturowe HTR, całkowicie zmieniają nasze podejście do reaktorów jądrowych. Reaktory HTR to efektywny sposób ograniczenia emisji CO2 przez polski przemysł. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, a reaktory HTR wyróżnia zastosowanie specjalnego, bardzo bezpiecznego rodzaju paliwa o kształcie małych kuleczek, zwanego TRISO. Nazwa TRISO pochodzi od skrótu angielskich słów Tristructural Isotropic, co oznacza izotropowe trójwarstwowe, a dokładnie składające się z 3 materiałów o różnej strukturze. Z kolei pojęcie izotropowy oznacza materiał, którego właściwości mechaniczne i termiczne są jednakowe we wszystkich kierunkach. Wracając do kuleczki paliwa TRISO. Ma ona około 1 mm średnicy i składa się z jądra wykonanego z materiału rozszczepialnego pokrytego 4 powłokami. Każda kolejna powłoka pełni m.in. rolę zabezpieczającej bariery ochronnej, tak samo jak warstwy materiałów izolacyjnych w powszechnie nam znanych przewodach elektrycznych. Dokładnie przedstawiając strukturę kuleczki paliwa jądrowego TRISO, wewnętrzną część stanowi jądro z paliwa o średnicy około 0,5 mm, które zawiera materiał rozszczepialny np. UO2, ditlenek uranu. Jądro paliwa jest otoczone 4 warstwami kolejno. Pierwsza warstwa wytworzona jest z porowatego węgla pirolitycznego o małej gęstości, która dzięki swojej strukturze jest odpowiedzialna za pochłanianie gazowych produktów rozszczepienia. Druga warstwa to pierwsza z 2 powłok składających się z grafitu pirolitycznego o dużej gęstości, który zapewnia dużą wytrzymałość na bardzo wysokie temperatury. Trzecia warstwa ochronna jest z ceramicznego węglika krzemu SiC, odpornego na wysoką temperaturę o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Twardość takiego węglika zbliżona jest do twardości diamentu. I w końcu 4. warstwa zabezpieczająca to druga powłoka grafitu pirolitycznego o dużej gęstości. Charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną. Cała kuleczka paliwa TRISO z jądrem i osłonami jest bardzo mała i ma średnicę około 1 mm, czyli wielkości ziarenka maku. Kuleczka paliwa TRISO w normalnych warunkach pracy reaktora jest w zasadzie niezniszczalna i zapewnia skuteczne uwięzienie radioaktywnych produktów rozszczepienia paliwa jądrowego oraz zapobiega wydostaniu się tych produktów na zewnątrz do otoczenia. Warto podkreślić, że warstwy grafitu pirolitycznego i znajdująca się między nimi warstwa węglika krzemu stanowią wspólnie precyzyjny układ mechaniczny, niwelujący wzrost ciśnienia produktów gazowych powstających w miarę wypalania paliwa. Funkcje te są szczególnie ważne w wysokich temperaturach pracy reaktora i w obecności promieniowania neutronowego. I najważniejsze, kuleczki paliwa TRISO nie topią się w reaktorze i wytrzymują ekstremalne temperatury, nawet 1600 stopni Celsjusza. Uwzględniając budowę oraz zastosowanie wielu barier ochronnych, należy podkreślić wyjątkowe bezpieczeństwo pracy reaktora wysokotemperaturowego z tego typu paliwem jądrowym. Od momentu skonstruowania pierwszego reaktora wysokotemperaturowego na świecie nie odnotowano ani jednej awarii tego typu reaktora. Badania nad paliwem TRISO prowadzone są na całym świecie, w tym również w Polsce. W ramach projektu GO-HTR naukowcy z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej opracowali metodę wytwarzania rdzeni w formie kuleczek z ditlenku uranu, które możemy tutaj zobaczyć. Posłużą one do badań, a docelowo do projektu pilotażowej instalacji do syntezy takiego paliwa w Polsce. Zapamiętajmy, że reaktory HTR to ogromna szansa dla naszego przemysłu oraz polskiej niskoemisyjnej, a zarazem konkurencyjnej gospodarki. A podstawą bezpieczeństwa tych reaktorów jest paliwo TRISO.